It is the curse of the goddess. It is the hunger in you. The need for blood. The will to strike and to punish. To spit in the eye of God. Jesteśmy w dokach. Na razie. Nie mamy jednej osoby tutaj wykrytej. Rufus Kingsbury. Och, to chyba ty jesteś tą osobą. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reid. A nie, to nie on. To nie on, okej. Jak to nie jest Rufus? To chyba ty, gościu. Jak się miewasz? Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reid. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Twoje życie w Londynie. O tej części miasta. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Ktoś konkretnie? Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Kto zasługuje na twoją wyrozumiałość? Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. Czyli nie lubisz jak się ktoś odzywa? Jaką rolę tu pełnisz? What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. Czy coś cię trapi? You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. O, czyli zgubiłeś naszyjnik. Nowe śledztwo. Symbol synowskiej miłości. Trudno jest być dobrym synem. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. W sprawie azylu Hamptona. Have you heard anything recently about Sean Hampton's shelter? I don't give a rat's ass about Sean Hampton, his shelter, or any of the losers who sleep there. Martwi cię sytuacja w Londynie? Aren't you worried about the conditions here in London? I've heard armed men have started patrolling the city, even killing the sick to stop the epidemic. Starting to like this city again. O, ciekawe. Potrzebuję wskazówki na osobiste pytania. Okej. Goodbye, Mr. Fishburne. Porozmawiaj z Lordem Redgravem. To jest nasze główne zadanie. To musimy się dostać na West End. Ale również zdobyliśmy też nowe zadanie. Symbol synowskiej miłości w dokach. Odzyskaj naszyjnik, który zgubił Seymour Fishburne. Fishburne. Znaczy, gdzie on zgubił to? A gdzie to jest? Tutaj? Mapa. Minąłem to? Tutaj? Tab. Nie. Nie chcę ciebie. No to w sumie chcę to odzyskać, tylko czemu nie widzę tego? Nie widzę go. Mam żadnych śladów. S, nie, tab, nie. V. Mapa.
szczegóły. No śledzimy to zadanie. Znowu mi się te znaczniki poustawiały, nie rozumiem czemu. Okej. Tu jesteśmy, to powinniśmy iść na dół, tak? Tu? Czy jak? Seymour Fishburne to wybuchły niesympatyczny mężczyzna. Wyznał mi, że zgubił naczynie, które zamierzał podarować matce. Jeśli miałoby go to uspokoić, może powinienem poszukać zguby. No, chciałbym poszukać. Tylko jak? Jak tu mi pokazuje, że gdzieś tutaj, a tutaj w ogóle niczego nie ma. To jest bardzo ciekawe. Czyli co, pod tym? W kanałach gdzieś? Ciekawe. Dobra, na razie sobie odpuścimy to. Idziemy porozmawiać z Lordem Redgravem ogólnie. Zachodnie doki. Zamknięte? Naokoło muszę iść, tak? Nie, albo tutaj. A nie. Naokoło jednak. Mapa. Na górę się jakoś wespniemy? Może? Mamy krajówkę. W ogóle mamy około 200 punktów. Więc... tu nie tutaj. Tu nie ma krajówki. Moglibyśmy się ulepszyć, ewoluować. O. Nie chcę mi się z wami bić, bo po co? O. Po co mam się z wami bić? Tędy. O, patrzcie. Keep out. Co, tędy nie... Idą. Do mnie. Ej, no. Tędy? Nie chciałem tutaj być. Szkoda, że nie masz szpili podróży tutaj w tej grze. Dobrze by było. Oż ty. Już ty. Dobra, mam maczugę. Zapomniałem, że mam ogłoszenie jedną. O nie, no czemu mi się postawił? Wskaźnik mi się postawił, to jest kupię. Aj, do dupy z wami. Fuck you. I tak to jest właśnie. Do jednego przeciwnika pokonać, a się pojawiają drudzy. Bańcy. Fuck you! Tutaj się pojawił trap. Jeden, no. Okej.
Zostawili mnie. W ogóle nie mam krwi, właśnie, muszę sobie uzupełnić. Czy kogoś tutaj stłuc. Się pożywić. Gdzie? Tu jesteś. Oż ty kurde, teleportujący się dziad. Musiałeś się akurat potrafić? Nie mogłeś być zwykłym wampirem? Stawia opór. Ci dam. O. Po co ci to było? Chodźmy. O! Co to ma być? Chodźmy. No już jesteśmy prawie. No bo to tu? Nie, to nie tu jeszcze. To jeszcze nie tu. Musimy iść na zachód. Tu nie było tego. No właśnie chcę iść, tylko gdzie to było? No tutaj jesteśmy. I dobrze idę. Okej, jesteśmy na miejscu. Klubu Ascalon. Dokładnie, dalej tu trupy leżą dalej, nie posprzątali ich. Co to taki bałagan mają? Ja w takim klubie mam być? O. Lordem Redgravem, tak? Z tobą. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Zna pan Edgara Swansea? Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Okej. Śledził mnie pan? You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Aha, Fergal, czyli ten duży obiblok. Kim był Fergal? Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod, all muscles and instinct. Quite the rare breed, ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Czyli on był Volkodem wtedy, okej. A i jednak wilkołaki to odrębna rasa. Wow. Wiesz, że go zabiłem? You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Skala i epidemia są powiązane. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reid, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the skulls. Skale są ohydne.
zdarzają się spokojne skale. Skale sami są ofiarami. Scales are hostile vectors of contagion. That is a fact. But first and foremost, they are victims. I agree, Dr. Reid. Most of the new Scals who roam the streets at night used to be good British citizens, but they must be put down nevertheless. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reid. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. O! Poziom hipnotyzmu. Nowi mieszkańcy dostępni do zabicia. Fajnie. Okej, rozdział 4. Portrety rodzinne. Portrety rodzinne. No dobra. Portrety rodzinne. Szczegóły. Lord Redgravem chce, żebym za pomocą swojej znajomości medycyny wskazał i powstrzymał wszelkie możliwe źródła infekcji na West Endzie. Obawia się, że epidemia rozprzestrzeni się w bogatszych częściach Londynu, narażając brytyjskie elity na utratę zdrowia. Powinienem zacząć od przesłuchania każdego spotkanego autochtona i zgromadzenia jak najobszerniejszej wiedzy na temat dziwnych wydarzeń związanych z zarazą. Misja. Znajdź źródła infekcji na West Endzie. Popytaj autochtonów o możliwe źródła infekcji na West Endzie. Dobra. Czyli mogę z wami pogadać w ogóle, czy nie? A mogę z tobą pogadać. Good evening, Dr. Reid. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. Czuję się nieswojo. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. O. Jeśli on jest w klubie w ogóle, jeśli on jest w klubie, to może on chce, żeby Lord Redgravem zamienił go w wampira. Czy należysz do klubu? Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. On już należy do klubu. Opowiedz o klubie. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Jest pan chory? Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reid. Nie lękasz się wampirów? Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. O, ludzie wiedzą o klubie? Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reid, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. Starałeś się o członkowstwo? So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries, but I must admit, this one is my favorite. Bo niezwykłe, tak? O Lordzie Redgravie. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. O, jesteś sławny. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors
to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. To dosyć ciekawe. O stróżach Privien. What do you know about the Guard of Prewin? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. To nasi wrogowie. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reid. O, byłby pan skłonny im pomagać? Would you help them? No. There is a time for such methods, but brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Jak wygląda sytuacja w West Endzie? What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Pieniądze to nie odpowiedź. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. O. To niebezpieczne, to niesprawiedliwe, to skuteczne. To niebezpieczne. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. What is this new malevolence? A, ciekawy gościu. Skulls have been spotted everywhere in London. We are losing this fight. A, wy sobie gadacie. Tak, zamiast działać. Okej, więc musimy pogadać ogólnie. Popytaj autochtonów o możliwe źródła infekcji na West Endzie. To chciałbym. Tylko, że nie mogę. Bo to są ci autochtoni, tak? Kto? How is your investigation going, Dr. Reid? I have a few questions. All right, but be quick. O Williamie Mroszalu. You made me swear on the blood of William Marshall during my initiation ceremony. Why was that? William Marshall was the most glorious knight who ever lived. He served 5 kings and was a living example of probity for all. And he was my maker. Był wampirem? William Marshall was a vampire. Is this some sort of joke? Wait. Could he be my maker? That would be joyful news, for it would mean he still walks among us. But alas, the great knight has left this world for good. O. Co czyni tę krew świętą? Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston, and he made me his progeny following the fight. Dosyć ciekawe. O wielkim polowaniu. What can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern, and I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to the epidemic. McCallum nie zamierza przestać. I have already met Geoffrey McCullum. I am certain he will persist until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating Skulls, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly.
Once we have put the epidemic behind us, we need only wait until the guard grows old and weak. Time will once again become our ally. Ryzyko ataku. What about the risk of a full-scale attack here? Jeffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded this club. I'll die defending it. O Aloysiusie Davesonie. May I ask you about the mortal who attended my initiation? Mr. Aloysius Dawson. A member of the club does not normally ask questions about other members. We trust each other mutually. Naprawdę jest członkiem klubu? So he really is a member then? Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend such ceremonies. Even if I admit some of us fled during the first hours of the Great Hunt. Czyli są ci, którzy uciekli. Przecież jest śmiertelnikiem. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are? Especially to your enemies. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reid. We do not grant access to the unworthy. Okej. Goodbye, Lord Redgrave. Godspeed, Dr. Reid. We are counting on you. Bóg. Wampir mówi o Bogu. Czy to nie sarkastyczne? Trochę. No dobra, co? No to musimy przepytać mieszkańców, jakby wszystkich, tak? Mi się zdaje. W ogóle mamy klucz do też piwnicy, z tego co pamiętam. A gdzie by była taka piwnica tutaj? Odblokowano drzwi. A, tutaj. No patrzcie. Jest piwnica. Chodźmy. Nikogo tu nie ma. Halo, halo. Tu nie ma nic. Po co ja tu w ogóle jestem? A nie, jednak coś jest. O rekreacyjnym spożywaniu krwi. Stowarzyszeni w klubie Ascalon zawsze przestrzegają etykiety. Pod każdym względem staramy się być wartościowymi członkami społeczeństwa, a czasami nawet uznanymi osobami publicznymi. Nie czerpimy radości z orgii i krwawych kąpieli, jak utrzymują nasi adwersarze. Gdyby zaś ktoś z nas został przyłapany na tak karykaturalnym i niemoralnym akcie, spotkałoby go stosowne potępienie. Cóż jednak z krwią? Cóż z jej rekreacyjnym spożywaniem? Jakże mielibyśmy zrezygnować z ekstazy, którą wywołuje w nas ta cynobrowa ambrozja? Czym mielibyśmy, jak na porządne bractwo przestało wznosić toasty? Wewnętrzny kodeks naszego klubu tak odpowiada na to delikatne pytanie. Każdy z nas może pić cokolwiek chce, sam lub z przyjaciółmi, tak długo, jak nie wprowadza śmiertelnego naczynia w mury klubu. Pijcie, co chcecie, róbcie z naczyniem, co tylko chcecie, ale nigdy w klubie, chyba że osobiście udzielą na to zgody, by uczcić jakąś wyjątkową okazję. Fragment praw Ascalonu, autorstwa Lorda Redgrava, założyciela. O, to ciekawe. Czyli jednak no, spożywają krew, a nawet zabijają ludzi. Z tego wychodzi.